Stacja kolejowa Cusco-San Pedro i za chwilkę będzie pociąg w stronę Machu Picchu Pueblos. Pociąg jest panoramiczny. Bilet kosztował bagatelka tylko $90 w jedną stronę. Będziemy jechać około 5 godzin do Machu Picchu Pueblo, także zapraszam na film, jedźcie ze mną. Będziemy podziwiać widoki po drodze. Taki wagonik. Czas podróży wyniesie jednak 4 godziny, a ładne widoki są teraz. A długość trasy to jakieś 110 km. W końcu jakieś widoczki po mojej stronie są. I powoli opuszczamy już Cusco. Przedmieścia. Ludzi póki co niewiele. Prawie że pusty pociąg, ale jeszcze mamy jedną stację w Poro i następną Olej Tambo. Ja się przesiadłem, bo nie zapłaciłem tyle kasy, żeby siedzieć po złej stronie, twarzą jeszcze prosto w słońce i nic nie widzieć. Prawie 5 godzin, prawie równe 5 godzin przez opóźnienia i oto dojechaliśmy. Aguascalientes, inaczej Machu Picchu Pueblo. Ludzi dowaliło na stacjach, że pociąg pełny, a pogoda jest gorzej niż rok temu. Jest gorzej niż rok temu, a miało być lepiej, także cóż, chodźmy. Poncho, 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 poncho. Oni są już gotowi, oni wszystko mają, a na mnie nikt nie czeka. No, a na mnie nikt nie czeka. Oczywiście bazary to naokoło. Można się obkupić. A miało być tak pięknie. Miało być tak pięknie. W sumie to jest pięknie. Jakby nie było. Nawet przy takiej pogodzie. Aguascalientes, czyli gorące źródła, które są gdzieś tam. Miałem tam pójść, ale w taką pogodę to nie wiem teraz, czy jest sens. Pachamama. Boski pocałunek. Machu Picchu Pueblo, Aguascalientes i jutro będzie już pogoda, także ruszamy na Machu Picchu. Następny dzień rano, Machu Picchu Pueblo. Jest taka kolejka do autobusów. W tamtym roku wchodziłem normalnie z buta. 5 rano, latarka, ciemno, szlak. Ale w tym roku już właśnie wjeżdżam na górę autobusem. $30 w obie strony kosztuje. Taka kolejka. Tłum ludzi wszędzie. Ze wszystkich autobusów, ale wszystko poszło szybko i sprawnie, bo autobusów jest od groma, także jeżdżą co chwila. Ale co najważniejsze, jest pogoda. Jest dzisiaj taka pogoda. Nie to co rok temu, ale o tym to zaraz opowiem. Ja oczywiście kupiłem bilet tylko w jedną stronę i schodzić w dół będę już szlakiem. Tak samo jak wchodziłem w tamtym roku i dopiero sobie teraz uświadomiłem, jaki to jest kawał drogi, ale dałem radę wtedy. Są 4 różne bilety na 4 różne trasy i najszybciej schodzą trasy numer 1 i 2, ponieważ stamtąd się roztacza ten taki klasyczny widok na Machu Picchu. Jeżeli robicie Machu Picchu na własną rękę, to wtedy bilety najlepiej kupić na stronie rządowej i to o wiele szybciej, ponieważ są bardzo szybko wyprzedane. To co, zaczynamy. Zaczynamy zwiedzanie Machu Picchu. Tam wielka góra Machu Picchu, która ma 3082 metry, ale to może następnym razem. Tędy prowadzi szlak na Sun Gate, Inti Punku, ale jest zamknięty. A ja swój bilet kupiłem parę miesięcy temu, zapłaciłem za niego 160 soli. To jest tylko 2450 metrów, a najwyżej położone ruiny to Kualap, około 3000. Niestety Kualap jest zamknięty, ponieważ 1,5 roku temu zawaliły się te mury. A szkoda, ponieważ rząd kompletnie nie dba o tamto miejsce. Tutaj zaś jest tylko 2450, pomimo tych gór, że wydaje się, że jest wyżej.
Nawet Cusco leży na wysokości 3000 metrów, a to jest tylko 2,5. Ale co tam się dzieje za mną? Dobra, chodźmy, bo jest niesamowicie. Machu Picchu zostało w roku 2007 wpisane na listę 7 nowożytnych cudów świata ze względu na swoje położenie, architekturę oraz walory historyczne i kulturowe. Machu Picchu, Peru. Rok temu miałem bilet na inną trasę, która prowadziła dołem, ale była taka mgła, że ja tam na dole, na terasach stałem prawie że 2 godziny i czekałem, się troszkę przyjaśni. Widziałem, że ludzie, którzy zaczynali wycieczkę ze mną, kończyli już po 2 godzinach i cały czas ten spędzili we mgle, także praktycznie nic nie widzieli i niezapomniane wrażenia. Ach, ten wspaniały widok. Tymczasem mój bilet obejmuje Inca Bridge, czyli stary most. Tędy prowadzi szlak na Inca Bridge. Tutaj góry, naokoło. W dole płynie rzeka Urubamba i obok, wzdłuż niej i wzdłuż torów kolejowych jest trasa skrzydłoelektryki, tam gdzie właśnie rok temu jechałem busem 7 godzin i później wzdłuż torów wszedłem do Machu Picchu Pueblo. To było za grosze, bo autobus kosztował około 30 soli. Vamos, vamos! Wczoraj przyjechałem o godzinie 13. Tak lał deszcz. Już się bałem, że znowu będzie przerąbane, ale dzisiaj, jutro genialna pogoda, genialne widoki. Idę dalej. Trzymajmy się faktów, trzymajmy się ścieżki, żeby tylko nie spaść. Inca Bridge, inkacki most. Myślałem, że będzie wielki, wiszący linowy most, tymczasem to jest taka mała kładka i nie ma tam dojścia, ale właśnie tędy prowadził słynny inkacki szlak przez Andy, Inca Trail. No tak szczerze mówiąc, to się spodziewałem całkiem innego mostu, ale myślę, że i tak warto było się przejść. Poza tym co chwila daję ludziom telefon, żeby mi zrobili zdjęcie i te zdjęcia są takie, że mierda mnie strasznie, beznadzieja. Ta wielka góra to Machu Picchu, 3082 metry i chcę na nią wejść tutaj za rok, jeżeli będę. W tamtym roku byłem na Uy Picchu, a jutro idę na Huayna Picchu. Tutaj jest główna brama do miasta, ale to jeszcze chwila. Machu Picchu powstało w połowie XV wieku i było budowane około 10 lat, a zamieszkane przez około 100. W trakcie budowy rządził inkaskim imperium Pachacutec, który był nie tylko znakomitym politykiem, strategiem, ale także architektem i to właśnie jemu się przypisuje za projektowanie tego miejsca. Złoty pomnik Pachacuteca stoi na rynku w Cusco, a Inkowie opuścili to miejsce z nieznanych przyczyn, ale zbiega się między innymi w czasie już z podbiciem całego imperium inkackiego przez Hiszpanów. A teraz, żeby lepiej zobrazować, to jest właśnie góra Machu Picchu, od której to wzięła się nazwa miasta, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, jak nazywało się miasto, ponieważ Inkowie nie używali pisma, więc nie pozostawili po sobie żadnych zapisków, a miejscowi mówili na to miejsce po prostu twierdza, więc miasto została nadana nazwa Machu Picchu od tej góry. Tamta mała górka to jest Uy Picchu, była na niej rok temu, a ta wielka za nią to jest właśnie Huayna Picchu i na nim się wybieram jutro. Dlaczego? Ponieważ mam pociąg powrotny dopiero o 16:20, więc dokupiłem kolejny bilet na Machu Picchu na jutro rano. Miasto zostało odkryte w roku 1911 przez amerykańskiego badacza Hirama Binghama, który właśnie był poszukiwaczem starych inkaskich miast. Dowiedział się o jego istnieniu od tutejszych ludzi i miasto stało się sensacją. Niestety wszystkie eksponaty, a także mumie zostały wywiezione do Stanów i są tam po dzień dzisiejszy, pomimo starań rządu peruwiańskiego, żeby powróciły do Peru. Po dzień dzisiejszy jest to najbardziej odwiedzane miejsce w Ameryce Południowej i dlatego ja tutaj także jestem już po raz drugi. Jutro będę po raz trzeci i być może w przyszłym roku, zobaczymy jak to będzie, być może po raz czwarty. Ale póki co Machu Picchu, twierdza. Mała górka Uy Picchu, na której to byłem rok temu i w momencie, kiedy byłem na szczycie, zaczęło się ładnie przyjaśniać, więc w drodze powrotnej już miałem wspaniałe widoki na całe miasto. A poniżej piramida Słońca, która jest czynna tylko do godziny 10. Świątynia Kondora. Jak wspominałem, Inkowie nie pozostawili po sobie żadnych zapisków, także większość tzw. faktów historycznych są to domniemania badaczy i historyków. A tam już główna brama do miasta.
I oto już główna brama do miasta. Buenos días. Brama i miasto górne, w którym to mieszkała szlachta i kapłani. Z tą szlachtą to może troszkę przesadziłem, ale chodziło mi o kastę rządzącą. Tymczasem naokoło Machu Picchu i ruiny tego wspaniałego miasta. Tutaj pozostawione granitowe skały, które używali Inkowie do budowy świątyni. W jaki sposób? Nie wiadomo, ale ich architektura i sposób budowania były perfekcyjne. W tym miejscu jest tak zwana świątynia trzech okien. To są te trzy okna. I tutaj mamy przykład takie typowo właśnie inkaskie zabudowy, czyli kamień na kamieniu, idealnie dopasowane, które się trzymają bez żadnej zaprawy. Tutaj kolejny przykład, chociaż tam się troszkę osunęło. No cóż, 500 lat, jakby nie było, minęło. Dolina i jedny z mniejszych tarasów uprawnych na zboczu góry. I perfekcyjna świątynia trzech okien. I jeden z dwóch ołtarzy ceremonialnych. Tutaj zaś przede mną główne miasto, którego rektomu praktycznie nie wiedziałem z tego miejsca, pomimo że szedłem tą ścieżką, ale była taka mgła, że nic, absolutnie nic nie było widać, a dzisiaj wspaniale. Główne miasto Machu Picchu. Tam niechcący przegapiłem świątynię Słońca, ale to jutro mogę zobaczyć. A to już nade mną Intihuatana, czyli Pałac Królewski. Właśnie ta piramida zamknięta. Intihuatana, czyli Pałac Królewski, który jest czynny tylko od godziny 7 rano do 10. Emocje, są emocje, ale rok temu, jak byłem tutaj w tym miejscu, była taka mgła, że widoczność to było 3 metry i kompletnie nic nie było widać. I dopiero jak przyszedłem na tą górę tutaj za mną, to zaczęło się przyjaśniać. Wspaniały widok na górę Machu Picchu, miasto i agrotarasy uprawne. A tutaj wspomniana góra Uy Picchu. Święty kamień i rekonstrukcja dwóch chat mieszkalnych. Drugie jest za mną. Wielka góra Huayna Picchu, około 2700 metrów, ale to jutro. To jutro będzie. Przede mną miasto, jak widzimy, tutaj już jest normalna zabudowa. Czyli zaprawa i kamienie różnej wielkości i niedopasowane do siebie. Takie zwykłe kamienie, jeden na drugim, bez dopasowania, czyli zwykła zabudowa. Huayna Picchu. To jutro będzie. Ruiny miasta, ja zmierzam do świątyni Kondora, ponieważ Inkowie, oprócz takich typowych bogów jak Pachamama, czyli bogini ziemi,
Wierzyli także w bóstwa zwierzęce. To miejsce to są grobowce. No przynajmniej kiedyś były, ponieważ wszystkie mumie zostały zebrane do Stanów Zjednoczonych. Tarasy uprawne, na których to spędziłem rok temu 2 godziny, czekając aż się przyjaśni i odejdzie mgła. Nie udało się, dopiero jak byłem na górze Uy Picchu. Poniżej zaś już świątynia Kondora. Świątynia Kondora i 2 skały, które przypominały skrzydła. Kondor był bardzo ważny w mitologii inkaskiej, ponieważ symbolizował im życie po śmierci. Świątynia Słońca, Templo del Sol, ale to jutro. Specjalny system nawadniania tarasów uprawnych. Woda, która spływała z okolic Świątyni Słońca. Wydrążone kanały tutaj są. Największe tarasy uprawne po tej stronie i oto pojawił się symbol Machu Picchu, czyli lamy. Piękne. Ej, nie uciekaj. Ojej, ojej. I to już prawie koniec. Jutro powtórka. Świątynia Słońca, a także góra Huayna Picchu. Ojej. Ojej. Sao Paulo. Ya mitad. Okay, ahora vamos a bajar al pueblo y para que almuercen, ¿no? Oh, meu Deus. A teraz tylko godzina szlakiem w dół. Jestem już w Machu Picchu Pueblo, Aguascalientes. To co, tędy. Super, na moście. Rzeka, góry naokoło. Aguascalientes, Machu Picchu Pueblo. I już prawie. Jakaś godzina drogi wyszła z góry. Też lekko nie było miejscami, ale dałem radę. Teraz co? Idę się wykąpać, co zjeść, a później masaż. Gorący masaż kamieniami. No, kto wie, zobaczymy. Także do zobaczenia.